Cześć, jestem Ania. A ja jestem Łukasz. Dzisiaj opowiem Wam o czasie przyszłym. W ostatnim odcinku opowiadałam o czasie przeszłym i reguły tworzenia tego czasu były takie same dla czasowników dokonanych i czasowników niedokonanych, jednak w czasie przyszłym to wygląda inaczej. To znaczy, mamy jedną możliwość, sposób tworzenia czasu przyszłego, ale tylko dla czasowników niedokonanych, pamiętajcie o tym, i zupełnie inny sposób, ale bardzo łatwy, i jeden i drugi, dla czasowników dokonanych. I teraz tak, nie będę Wam opowiadała ani o tym, jak używamy tego czasu, ani jak ma się aspekt do czasu przyszłego, bo mamy o tym już dwie lekcje. Lekcja numer 6, która jest o czasach w języku polskim, i lekcja numer 7, w której mówimy o aspekcie. Dzisiaj powiem tylko, jak tworzyć te formy dla czasowników, żeby miały sens czasu przyszłego. Popatrzmy. Jeżeli wybiorę czasowniki niedokonane, pamiętacie, które to są czasowniki? Na przykład czytać, robić, jeść, myć, pić, ale nie zrobić, przeczytać, umyć, wypić. Nie, tylko niedokonane, to zobaczcie, jest bardzo łatwo. Krok numer 1. Muszę odmienić czasownik być w czasie przyszłym. I jakie mamy tutaj formy? Ja, nie muszę mówić ja, będę, ty będziesz, on będzie. My będziemy, wy będziecie i oni będą. Jeżeli chcecie powiedzieć tylko czasownik być w czasie przyszłym, to już jest wszystko. Na przykład jutro będzie niedziela, za 2 tygodnie będę na urlopie, czyli nie ma będę plus coś. Po prostu ten czasownik odmieniony już jest całą formą dla czasownika być. Jednak jeśli mamy do czynienia z innym, którymkolwiek czasownikiem niedokonanym, to do tej formy muszę dodać, jakie łatwe, tylko bezokolicznik, a więc będę czytać, będziesz czytać, on będzie czytać, będziemy my czytać, wy będziecie czytać i oni będą czytać. I koniec. Czyż polski nie jest łatwy i wspaniały? Jest. I teraz tak, mamy jeszcze drugi sposób tworzenia tych czasowników w czasie przyszłym, tworzenia tych form dla czasownika w czasie przyszłym, a mianowicie, zobaczcie, początek jest taki sam. Będę, będziesz, będzie, będziemy, będziecie, będą, ale dodaję do tej formy czasownika być w czasie przyszłym czasownik niedokonany w trzeciej osobie, a więc albo on, ona, ono, albo oni, albo one. To zależy, czy mówię o liczbie pojedynczej, czy o liczbie mnogiej, ale ta trzecia osoba, uwaga, jest w czasie przeszłym. Trochę dziwne, prawda? No ale tak właśnie jest. Jeżeli chcę podkreślić, że to ja, kobieta, mówię o czymś, co będzie w czasie przyszłym, to zamiast mówić jutro będę czytać, powiem jutro będę czytała. Jeżeli powiem czytała, to wiemy, że to ja, kobieta, bo jeżeli powiem będę czytać, to i mężczyzna, i kobieta użyje tej samej formy. Natomiast tutaj ja będę czytała, ale ty, Łukaszu, będziesz czytał. Nie będziesz czytała, bo Łukasz jest chłopakiem, a nie dziewczyną. A więc uwaga, to co musimy zapamiętać, to odmieniony czasownik być w czasie przyszłym plus albo infinityw, bardzo łatwo, będę czytać, będę spać, będę robić pracę domową, będę myśleć, będę pić, będę jeść, będę spotykać się itd., albo dodaję
trzecią osobę czasu przeszłego do odmienionego czasownika być w czasie przyszłym. I teraz uwaga, jeżeli mówimy tutaj o rodzaju męskim, bo tutaj nie mówimy o rodzajach, wszystkie formy działają tak samo, ale tu możemy. A więc ja będę czytał, ty mężczyzna będziesz czytał i on też będzie czytał. Ja kobieta będę czytała, uwaga, cały czas mamy trzecią osobę czasu przeszłego, a więc nie ma takiej formy będę czytała, nie. Będę czytała, będziesz czytała i będzie czytała, a dziecko będzie czytało. To samo, ta sama reguła zadziała nam dla liczby mnogiej. Zobaczmy. Będziemy, będziecie, będą, ale teraz trzecia osoba, to znaczy oni czytali. My będziemy czytali, wy będziecie czytali, oni będą czytali. Natomiast dla rodzaju niemęskoosobowego nie może być forma czytali, bo to li, pamiętacie, to mężczyźni, kobiety mają ły w końcówce, a więc my dziewczyny będziemy czytały, wy dziewczyny będziecie czytały i one, nasze koleżanki też będą czytały. Ok? Rozumiemy? I teraz uwaga, dwie bardzo ważne rzeczy. Po pierwsze, jeżeli chodzi o rodzaj nijaki, to ta forma działa tylko dla ono. Ono będzie czytało, czyli nie mówię będę czytało, będę czytała albo będę czytał, bo albo używamy form męskich albo żeńskich. Mówiłam o tym w czasie przeszłym, w tym filmie o czasie przeszłym. Druga bardzo ważna rzecz jest taka, że mamy takie grupy czasowników, dla których nie możemy sobie zdecydować, a to jest łatwiejsze, to będę zawsze mówić z bezokolicznikiem. Niestety nie. Czasowniki modalne. Czy wiecie, jakie to są czasowniki modalne? Na przykład móc, chcieć, musieć, umieć, potrafić, woleć. Te czasowniki, jeżeli chcę użyć ich w czasie przyszłym, to zawsze, absolutnie zawsze muszę użyć tego drugiego sposobu. Trochę trudniejszy jest to sposób, bo muszę utworzyć tę trzecią osobę czasu przeszłego, ale nie mogę mówić inaczej. A więc mogę powiedzieć jutro będę chciała, chcieć czasownik modalny, będę chciała zjeść pyszny obiad. Czyli nie mogę powiedzieć jutro będę chcieć. Nie. Jeżeli mamy czasownik chcieć, musieć, móc, woleć, umieć, potrafić, to zawsze musimy użyć tych form do produkcji czasu przyszłego. Tak samo zachowa się czasownik iść. A więc jeżeli wiem, że w czasie przeszłym iść dla trzeciej osoby ma formy szedłem, szedł, bo trzecia osoba, nie pierwsza, szedł, szła i szło i w liczbie mnogiej szliśmy i szłyśmy, to jeżeli chcę użyć tych form w czasie przyszłym, to muszę powiedzieć będę szła, będziesz szedł, będzie szło, będziemy szli, będziecie szli, będą szli i nie mogę powiedzieć będę iść. Ok? Czyli pamiętamy czasowniki modalne plus czasownik iść, tylko ten sposób. Czasami studenci mnie pytają, ale jak jest lepiej? Mówić z bezokolicznikiem tam, gdzie mogę, czyli minus modalne i minus iść, czy lepiej jest używać tych form w czasie przeszłym? Szczerze mówiąc, dla mojego pokolenia, dla mojej generacji to chyba nie jest duża różnica, czy powiem będę czytać, czy będę czytała. Chyba że chcę podkreślić, że ja kobieta, no to wtedy muszę powiedzieć czytała. Ale generalnie, jeśli chodzi o staranność, dla mojego ucha będę czytać i będziesz czytał, to właściwie to samo. Jednak, kiedy rozmawiałam z kilkoma moimi profesorami, czyli osobami starszymi ode mnie, to oni mówili, ci profesorowie, że jednak te formy z czasem przeszłym są bardziej staranne. Myślę, że odczucie na ten temat się zmienia. A więc jeszcze raz podkreślę, tutaj mówimy tylko o czasownikach niedokonanych. Czasownik niedokonany w czasie przyszłym musi mieć te formy będę, będziesz, będzie, będziemy, będziecie, będą. A teraz przejdziemy do czasu przyszłego, ale dla czasowników dokonanych.
A więc jeżeli mam tutaj czytać, to czy pamiętacie, jaka jest para aspektowa do czytać? Czytać? Łukaszu, Michale? Cisza. Czytać? Tak? Przeczytać. Bardzo dobrze. Bardzo mi się podoba, wy nie widzicie. Łukasz odpowiada w ten sposób. Przeczytać. Przecież takie proste. Co to w ogóle jest za pytanie? Ale bardzo dobrze, Łukaszu. Udało się. Nie udało się. To obaj znacie bardzo dobrze te formy. A więc, jeżeli chodzi o niedokonane, tylko tak. Teraz dokonane, czyli nie mówimy o czytać, ale o przeczytać. O tych parach i sposób tworzenia będzie zupełnie inny. Zobaczmy jaki. Czy pamiętacie czas teraźniejszy? Jeśli nie, to obejrzyjcie jeszcze raz naszą lekcję na ten temat, bo reguły tworzenia czasu przyszłego dla czasowników dokonanych będą identyczne jak dla czasu teraźniejszego, tylko same czasowniki są inne. A więc na przykład, jeżeli ja wiem, że czasownik czytać, ja teraz czytam, ty czytasz, on czyta, my czytamy, wy czytacie, oni czytają, ma takie formy, to jeżeli wiem, że czasownikiem dokonanym jest przeczytać i chcę zrobić czas przyszły, to mówię ja przeczytam. Czyli jest ta sama część, jaka była w czasie teraźniejszym, z tymi samymi końcówkami, plus prefiks, przeczytam, kupię, bo tutaj jest kupować, będę kupować, ale jeden raz kupię, spotkam się, zjem, wypiję i tak dalej. A więc zobaczcie, te formy znacie z czasu teraźniejszego, ale mamy dodany albo prefiks, albo jest jakiś inny środek wyrazu, albo to jest też inny wyraz, jak na przykład oglądać, jutro będę oglądać serial i na pewno na 100% obejrzę. Czyli czasowniki dokonane w czasie przyszłym, prostym, bo to jest tylko jeden wyraz, nie mają będę, będziesz, będzie, będziemy, będziecie, będą. A czasowniki niedokonane mają czas przyszły złożony. Wiecie, co to znaczy złożony? To znaczy, że mam minimum 2 elementy i one są kombinacją, składam je razem. Dlatego, że mam będę plus coś. Albo bezokolicznik, albo czas przeszły w trzeciej osobie liczby pojedynczej i mnogiej, analogicznie. A więc zobaczcie, mamy czasownik jeść, niedokonany, używam tej metody, ale teraz mam czasownik dokonany od tego jeść, zjeść i używam tej metody. Zjem, zjesz, zje, tak samo jak w czasie teraźniejszym, teraz jem, ty teraz jesz, on teraz je, my teraz jemy, wy teraz jecie i oni teraz jedzą, ale ten prefiks oznacza, że to jest czasownik dokonany i mówimy o przyszłości. A więc zjem, zjesz, zje, zjemy, zjecie, zjedzą, kupię, kupisz, kupi, kupimy, kupicie, kupią. Albo napiszę, napiszesz, napiszę, napiszemy, napiszecie, napiszą. Identyczne reguły jak w czasie teraźniejszym. No przecież to same cudowne wieści dzisiaj mam dla Was. Zobaczymy, co tam opowie nam o przyszłości Łukasz. Cześć Łukaszu. Cześć Aniu. Powiedz mi, co będziesz dzisiaj robił wieczorem? Dzisiaj? Albo w ogóle, co będziesz dzisiaj robił, jak skończymy nagrania? Co będziesz robił? Co będę robił? Odwiozę sprzęt, którym nagrywamy, którego korzystamy tutaj podczas nagrań. A co zrobimy po drodze? Po drodze, co my zrobimy? To co zawsze? To co zawsze. Aha, bo my zawsze idziemy coś zjeść, więc pójdziemy zjeść. Wegański obiad. Tak, wegański obiad. Później? No. Później pewnie każdy z nas pójdzie zrobić swoją rzecz. Ja pewnie pójdę się chwilę zdrzemnąć. A ty co? Ty co zrobisz? Na pewno wyjdę z psem. Aha. Z moim kochanym Rokim. Pewnie trochę odpocznę, może coś obejrzę. A co będziesz robił wieczorem? Wieczorem pójdę potańczyć do klubu. A z kim pójdziesz? No, z tobą? Myślę, że tak, No, że z tobą, pójdziemy tak, razem. pójdziemy razem. A przed do klubem klubu. co będziesz robił? Przed pójściem tańczyć? Przed pójściem tańczyć spotkamy się, Tak? I co będziemy porozmawiamy. robić? Będziemy rozmawiać. Dobrze. Powiedz Łukaszu, a wy też pomyślcie, jak myślisz, jak będzie wyglądał świat za 100 lat? Generalnie cały świat. O Polsce za chwilę porozmawiamy. Wydaje mi się, że świat będzie czystszy. Tak?
Tak, bo wzrasta świadomość, czyli i będzie Ekologiczna. wzrastać, tak, będzie wzrastać ta świadomość ekologiczna. Ona, Czyli będziemy mieli mniej plastiku? Tak. Co jeszcze? będzie mniej śmieci, Mniej śmieci? bo będziemy inaczej korzystać z tych produktów, które mamy teraz, więc będziemy lepiej zarządzać tym, jak żyjemy i tym, co nas otacza. A jak myślisz, jaka będzie Polska za 10 lat? No, wydaje mi się, że będzie lepsza. Będzie lepsza. Generalnie będzie... świat jest dobry, tak? Ale jak świat będzie jest- lepiej, to super. Tak, tak. Będzie bardziej otwarta, bo wszystkim nam otwierają się umysły i serca, tak mi się wydaje. Dobra energia. Dobra energia będzie wszędzie. Dobrze. A jakie będzie Twoje życie w przyszłości? Na Nie przykład wiem, nie wiem, trudno ocenić. będziesz miał rodzinę, będziesz miał żonę, będziesz miał dzieci. Chciałbym. I chciałbym, pewnie będę miał rodzinę, będę miał dzieci. Aha. A ile dzieci będziesz miał? Będę miał 2 lub 3 dzieci. Dwoje albo troje? Aha. Wiecie co, tak naprawdę śmiejemy się, bo kiedy mówimy o przyszłości, to automatycznie w języku polskim używalibyśmy trybu warunkowego. Na przykład chciałbym mieć 2 dzieci. Nie mówimy tak konkretnie, będę miał 2 dzieci, bo nie wiemy. Ale dzisiaj, tutaj, teraz specjalnie dla Was chcemy używać tych form. Dlatego Tak. śmiejemy się, bo jest nam trudno nie mówić chciałbym, czy chcielibyśmy, czy chciałabym mieć Bo tyle czy tyle. będę i takie przekonanie, że to się na pewno wydarzy, Właśnie jest 100%. jest 100%, a my tak naprawdę nie wiemy, co się wydarzy. A co będzie w Waszej przyszłości? Kiedy będziecie Wy mówić doskonale po polsku? Jak chcecie, podzielcie się swoimi przemyśleniami w komentarzach. Prosimy o łapki w górę, zróbcie grę edukacyjną po obejrzeniu tego odcinka i do zobaczenia niedługo. Pa! Dzięki, pa!